No cześć, siemanko, witajcie na kanale RGL Retro Gaming Laptop, z tej strony Michał, a dziś zrobimy taki odcinek, który jest tak naprawdę takim dodatkiem do ostatniego odcinka o Precisionie M70. Z racji tego, że wtedy nie miałem pasty termoprzewodzącej i bałem się męczyć ten układ graficzny, ponieważ no nie mam niczego innego na podmiankę, a przegrzać dzisiaj coś jest bardzo łatwo, więc nie targałem tego chipu na jego maksymalne możliwości, jeżeli chodzi o taktowanie, o generalnie przetaktowanie samego układu. Co za tym idzie, no wtedy nie mogliśmy zobaczyć, co on maksymalnie potrafi, no a z racji tego, że już tą pastę mam i mogę sobie to wszystko tutaj zdziałać, dziś możemy to zrobić, więc cóż, nie przedłużając, dziś zajmiemy się właśnie podkręcaniem Precisiona M70 do granic jego możliwości oraz sprawdzeniem, co nam to finalnie daje. No i cóż, rozbieramy kardzioszkę jeszcze raz, dajemy prawilną pastę, no i próbujemy wycisnąć z tego max. Zobaczymy, ile się uda wycisnąć z Precisiona M70. Miejmy nadzieję, że zrobimy z tego jeszcze większy demon prędkości niż jest w tej chwili. No i co, słuchajcie, jak widzicie, tutaj naprawdę udało się bardzo fajnie to pociągnąć do przodu. No i no co, no scoring rzędu przeszło 21 000 punktów w 3D Marku 2001, czy choćby jak tutaj widzicie ponad 9 000 punktów w 3D Marku 2003. Czy choćby tutaj, gdzie mamy prawie 4000 punktów w 3D Marku 2005, mówi sam za siebie. Do tego jeszcze zobaczcie, jak wygląda temat Aquamarku. No, wydaje mi się, że wycisnęliśmy tutaj z tej konfiguracji 7 poty i w gruncie rzeczy ten laptop nie ma się czego wstydzić na polu nie tyle mobilnym, co na polu jego stacjonarnych odpowiedników. Ponieważ tak naprawdę idzie łeb w łeb ze swoim stacjonarnym rodzeństwem, więc no tutaj absolutnie nie ma się czego na tym polu wstydzić. No i cóż, wiemy, ile nam to dało w przypadku syntetycznej mocy obliczeniowej. Jesteśmy kilkanaście, kilkadziesiąt procent do przodu. Natomiast tutaj może takie głupie pytanie, bo laptop z 2004 roku, a ten demon optymalizacyjny wyszedł w 2007. Ale słuchajcie, dlaczego nie? Can it run Crysis? Czy ten laptop jest w stanie uruchomić Cryzisa i czy na Crysisie jesteśmy w stanie tutaj w miarę komfortowo, płynnie pograć? No i to jest pytanie, na które sobie zaraz sami odpowiemy, testując właśnie tę grę na tej konfiguracji. Przypominam, że mamy tutaj Pentium M 2,4 GHz, jest to procesor jednordzeniowy, nie ma dodatkowej wielowątkowości zaimplementowanej, nie ma żadnych innych dodatkowych funkcji, ma tylko jeden rdzeń, mamy tutaj 2 GB pamięci RAM DDR2 taktowanej 667 megatransferów bądź 333,3 MHz. Jest to pamięć bardzo szybka, dodatkowo timingi zostały obniżone za pomocą oprogramowania MEMSET. Jeżeli chodzi o procesor, żeby tutaj te temperatury w miarę możliwości poskromić, został dodatkowo potraktowany Notebook Hardware Control. Jest to oprogramowanie, które pozwala na undervolting procesorów Pentium Mobile. Bardzo fajne oprogramowanie, które kiedyś przy okazji kolejnego filmu Wam zaprezentuję i pokażę, co tutaj w nim można fajnie poustawiać. No i oczywiście za pomocą oprogramowania Riva Tuner została podkręcona nasza karta graficzna, czyli GeForce 6800 w wersji mobilnej. I to są topowe parametry z roku 2004. Natomiast czy są w stanie odpalić topową grę z 2007 roku w jakichkolwiek detalach, tak żeby to sensownie mogło działać? Cóż, no może nie przedłużając i nie trzymając Was dalej w niepewności, sprawdźmy. No i co? Dobra nasza. Jak na razie widzicie, samo menu się odpaliło. No i co my tutaj dalej mamy? No jakby nie będziemy tutaj szaleć, myślę, z żadnymi ustawieniami i puścimy wszystko maksymalnie na minimum i zobaczymy, czy to ma jakiś sens. Natomiast no, na ten moment, jeżeli chodzi o samo menu, chodzi tutaj wszystko super płynnie, więc no
Oto jest pytanie, czy to będzie miało jakikolwiek sens działać w miarę płynnie. Zostawimy sobie tutaj 800 na 600, jeżeli chodzi o Advance, zostawimy sobie wszystko na low, no i próbujemy odpalić tę grę na tych naszych parametrach. Jeżeli to w ogóle ruszy, no to będzie bajer, ponieważ mamy tutaj laptopa z 2004 roku. Ja tutaj mam tą grę tak naprawdę przegraną z innego laptopa. W związku z powyższym mam tutaj jakieś wcześniejsze save'y, żeby sobie podarować jakby samo intro i kolejne momenty czekania. No to spróbujemy sobie tutaj puścić tę grę z jakiegoś już gotowego save'a, czy to w ogóle ma szansę wystartować. Natomiast kurde, biorąc pod uwagę, że ten laptop wyszedł 3 lata przed premierą Crysisa i biorąc pod uwagę, że Crysis w momencie premiery zjadał optymalizacyjnie tak na dobrą rzecz wszystko, co wtedy praktycznie było na rynku, to już jest niesamowitą sprawą, że udało się to odpalić. No ale nie przedłużając, chwila prawdy. Kurde, czy wy to widzicie? Czy wy widzicie to, co ja? Okej, gra jest na minimum, tak? Ale zwróćcie uwagę, że ona działa całkowicie płynnie. To jest coś totalnie niesamowitego. No, tutaj nie ma żadnych mikrozacięć nawet. Mamy 2 GB pamięci RAM, jednordzeniowy procesor i GeForce 6800. Kurde, no po prostu... Wow. Crysis na laptopie z 2004 roku. Nie stacjonarce, laptopie. Heh. Ale akcja. No muszę wam powiedzieć, że wszystko łącznie z cutscenkami jest odtwarzane całkowicie płynnie i nie ma tutaj nawet drobnego feelingu, że coś gdzieś przycina. I żeby już w ogóle było totalnie zabawnie, no to nie ma tutaj też szumu żadnego wentylatorów, więc sama temperatura też jest trzymana w ryzach. To jest niesamowite, co ten laptop, który został wypuszczony w 2004 roku jako stacja robocza, potrafi. To jest po prostu, no, wow. I okej, słuchajcie, ja wiem, że to wszystko śmiga na minimum, natomiast zobaczmy, jak to tutaj wygląda od kwestii temperatur od kuchni. Zaraz sobie zobaczymy, jakie tutaj mamy szczytowe temperatury. I powiem wam, no mówcie co chcecie. Wy to widzicie, ja to widzę. Procesor w piku, maksymalna temperatura 75 stopni. Karta graficzna w piku, maksymalna temperatura 67 stopni. Pamięć RAM, maksymalna temperatura 50 stopni. Chipset, maksymalna temperatura 56 stopni. Dysk twardy, temat pomijalny, ponieważ jest zainstalowany SSD, więc tutaj musi być chłodno, ponieważ nic mechanicznie się nie ociera. I szczerze powiedziawszy, wow, to wszystko cały czas lata. Więc jeżeli o mnie chodzi, coś niesamowitego. Natomiast wy ocencie sami, co uważacie o laptopie z 2004, który bezproblemowo puszcza Crysisa płynnie. No i hej, słuchajcie, mówcie co chcecie, ale nawet największy sceptyk musi w tej chwili powiedzieć, że wow, mamy laptopa z 2004 roku, który płynnie, na minimalnych detalach, ale płynnie odtwarza grę, która była optymalizacyjnym potworem w roku 2007, czyli 3 lata po premierze tego sprzętu. I tak naprawdę nie zostały tutaj zastosowane żadne modyfikacje
ponad te, które można było już zastosować w roku 2004, kiedy ten laptop miał premierę. Co za tym idzie? Patrzcie, jaki to był demon prędkości, jaka to była kobyła wydajnościowa w tamtych latach, kiedy po 3 latach byłeś w stanie na tym odpalić najbardziej wymagającą grę na świecie. Po prostu wow. Miał dobry potencjał, jeżeli chodzi o wydajność stokową i jeszcze większy potencjał, jak widzicie, jeżeli chodzi o wydajność po overclockingu. Dodatkowo sam overclocking nie powoduje tutaj nadmiernego wzrostu temperatur, a to, co tutaj faktycznie wzrasta, jesteśmy w stanie sobie bez najmniejszego problemu opanować we własnym zakresie, nie stosując żadnych wielkich modyfikacji. Więc no, to jest coś naprawdę niespotykanego i dzisiaj pozostaje jedynie powiedzieć wow. Natomiast cóż, z mojej strony na ten moment myślę, że to tyle. Myślę, że jest to też fajny i ciekawy film jako dopełnienie do wcześniejszej recenzji Precisiona M70. No i cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Ciebie trafia, myślę, że śmiało możesz rozważyć subskrypcję, ponieważ jak widzisz, cały czas coś fajnego na kanale się pojawia. I kurde, na koniec powiedzcie, jakie Wy macie swoje wspomnienia związane z Crysisem. Swoją drogą, jak też pierwszy Far Cry, tak Crysis były grami przełomowymi. I w momencie, kiedy one wyszły, to myślę, że każdy, kto wtedy grał, jakąś historię z nimi ma związaną, więc bardzo chętnie poczytam i o Waszych. A z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki! Cześć!